Serdecznie zapraszam do odcinka 15 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 14. W poprzednim 14 odcinku przedstawiłem moje refleksje dotyczące władz świeckich i kościelnych. W tym odcinku przybliżę kulisy powstania Unii Brzeskiej i opowiem o człowieku mającym bezpośredni wpływ na wydarzenia po podpisaniu Unii. Na początek spróbujmy przyjrzeć się bliżej kulisom powstania Unii Brzeskiej i poszukać kolejnego ogniwa wiążącego Unię z czasami bardziej współczesnymi. Dynastie niemieckie, a szczególnie Hohenzollernowie, opanowali niemal całą Europę i ich kolejnym celem stała się Rosja. Ataki na Wielkie Księstwo Moskiewskie rozpoczęli już wcześniej przy pomocy Litwinów, z którymi byli powiązani poprzez Prusaków. Niestety Litwa i wspomagający ją Krzyżacy okazali się zbyt słabi, a więc podpisano Unię w Krewie, sadzając na polskim tronie litewskiego księcia Jogajłę. Posunięto się nawet do konszachtów ze Złotą Ordą, czyli Mongołami. Ale mimo wszelkich wysiłków złych mocy, Rosja nadal trwała. Ponieważ zawiodło oręże, zdecydowano się użyć podstępu i wykorzystać religię jako narzędzie. Wkrótce nadarzyła się okazja, gdyż w 1589 roku doszło do utworzenia prawosławnego patriarchatu w Moskwie. Kościół prawosławny nie podlegał rzymskiemu papieżowi, ale patriarsze Konstantynopola, co wyraźnie kolidowało z planami niemieckimi. Papieżem władającym państwem kościelnym był wówczas Klemens VIII, który 23 grudnia 1596 roku wydał bullę Magnus Dominus, zatwierdzającą przyjęcie Unii Brzeskiej. Jak wspomniałem wcześniej, papieże rzymscy byli ściśle powiązani z Niemcami i to oni namaszczali cesarzy niemieckich. Dlatego też Klemens VIII, zatwierdzając Unię, ściśle realizował ich interesy. Według oficjalnej narracji w 1589 roku powstał pomysł w polsko-litewskich kręgach polityczno-kościelnych na utworzenie Kościoła Unickiego, czyli instytucji stricte politycznej, podległej papieżowi, a więc również Niemcom. Realizowana wówczas polityka kręgów polsko-litewskich była de facto polityką Niemiec skierowaną przeciwko Moskwie i była całkowicie sprzeczna z polską racją stanu. Prawosławni biskupi dążący do Unii, zwani unitami, o których wcześniej wspomniałem, domagali się od króla Zygmunta III Wazy gwarancji praw i beneficjów oraz świątyń, które należały do Kościoła prawosławnego. Mało tego, przyszli duchowni uniccy chcieli też uzyskać prawo do zasiadania w Senacie. Można powiedzieć, że ich żądania miały całkiem świecki charakter. Cóż odpowiedział na te żądania król polski Zygmunt III Waza? Otóż, jak można było przypuszczać, zgodził się niemal na wszystkie warunki. Zygmunt nie tylko był królem Polski i wielkim księciem litewskim, ale również królem Szwecji, naszego późniejszego śmiertelnego wroga. Klamka zapadła, Unia została podpisana, ale tuż przed nią, w 1580 roku, urodził się we Włodzimierzu Jan Kunczyc, herbu róża. Jan był synem kupca i ławnika miejskiego i po ukończeniu szkoły parafialnej we Włodzimierzu wyjechał do Wilna na praktykę kupiecką do domu Jacentego Popowicza. Tam też usłyszał o idei Unii Kościołów katolickiego i prawosławnego. Podczas nauki w prawosławnej szkole brackiej został zauważony przez jezuitów wileńskich.
i za ich radą wstąpił do bazyliańskiego klasztoru Trójcy Świętej w 1604 roku, przyjmując imię zakonne Jozafat. Zakon świętego Bazylego Wielkiego, nazywany również zakonem bazyliańskim, jest jedynym zakonem wspólnot bazyliańskich działającym w Europie Środkowo-Wschodniej. Został on założony po podpisaniu Unii w Brześciu Litewskim przez mnichów prawosławnych z terytorium Rzeczypospolitej, uznających zwierzchnictwo papieża. Działalność zakonu bazylianów była ściśle związana z Kościołem unickim, o wyznaniu katolickim obrządku greckiego, prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej. Powróćmy do Jozafata. Dzięki swoim jezuickim protektorom już w 1609 roku został wyświęcony na kapłana unickiego. Już jako Jozafat Kunczyc był zwolennikiem lub raczej fanatykiem Unii, dlatego też szybko awansował w hierarchii kościelnej i porzucił swoje prawdziwe nazwisko Kunczyc na Kuncewicz, które brzmiało bardziej szlachecko. Wkrótce, dzięki szerokim kontaktom w kręgach unickiej szlachty, pozyskał z jej grona fundatorów nowych kościołów i szkół unickich. W 1618 roku został wyświęcony na biskupa w Wilnie i wyruszył do Połocka, aby objąć tam wkrótce biskupią władzę nad diecezją. Prawosławie w Połocku i okolicach było od wieków zakorzenione i praktycznie Kościół katolicki pojawił się tam dopiero w połowie XVI wieku. Jednakże Jozafat Kuncewicz, znany ze swojej gorliwości i szczerego oddania katolicyzmowi, zdecydował się zmienić diametralnie ten stan rzeczy, czyli narzucić prawosławnym katolicyzm. Natychmiast po przyjeździe do Połocka przystąpił do wprowadzania reform w diecezji. Wprowadził obowiązek odprawiania codziennie świętej liturgii i wizytował parafię, a kiedy zmarł arcybiskup Gedeon Brolnicki, został arcybiskupem połockim. Wystąpił wówczas przeciwko nadużyciom świeckich fundatorów, ingerującym w sprawy duchowe i przyswajającym sobie kapitały oraz dobra cerkiewne. Wydał regulamin dla kapłanów i katechizm oraz publikował teksty polemiczne uzasadniające słuszność zawarcia unii. W celu szerzenia swojego wyznania Jozafat Kuncewicz postanowił skupić się na przejmowaniu obiektów sakralnych w miastach. Dokonywał też siłowego przejmowania parafii prawosławnych niechętnych zjednoczeniu z Rzymem. Wkrótce jego działalność stała się przedmiotem krytyki i spotkał się z aktami bezpośredniego oporu ze strony prawosławnych. Kiedy w 1619 roku przybył do Mochylewa z królewskim mandatem zezwalającym na przejmowanie prawosławnych cerkwi na rzecz unitów, zastał zamknięte bramy miejskie. Kanclerzem wielkim litewskim był wówczas Lew Sapiecha, który potwierdził obrazę majestatu króla i prawowiernego biskupa, po czym skazał prowodyrów buntu na śmierć. Wyrok ten co prawda nie został wykonany, ale cerkwie mochylewskie przeszły w ręce unitów pół roku później. Lew Iwanowicz Sapiecha pochodził z rodziny szlacheckiej Herbulis. Sprawował wiele urzędów zarówno na Litwie, jak i w koronie Królestwa Polskiego. Był między innymi hetmanem wielkim litewskim, kanclerzem wielkim litewskim, marszałkiem Sejmu w Warszawie, sekretarzem Stefana Batorego, starostą słonimskim, brzeskim i mochylewskim, jak również pisarzem wielkim litewskim. Sapiecha był wychowany w wierze prawosławnej i jako chłopiec został oddany na dwór Mikołaja Radziwiłła Czarnego.
studiując w Lipsku z synami Radziwiłła, uległ wpływom protestantyzmu. Porzucił prawosławie i został kalwinistą. W odpowiedzi na opór prawosławnych mieszczan i szlachty, Józafat doprowadzał do tymczasowych aresztowań niechętnych unii duchownych. Dzięki poparciu królewskiemu w ciągu kilkunastu miesięcy Józafat Kunцewicz przekształcił większość świątyń w największych miastach swojej diecezji w cerkwie unickie. Jednakże znacząca część tych obiektów pozostała zamknięta z powodu braku wiernych i kapłanów. No cóż, historia wskazuje, że Kościół unicki od samego początku nie miał na celu zbawienia wiernych i nawracania grzeszników, ale był instytucją ściśle związaną z papieżem oraz władzą królewską. Siłowe nawracanie ludności prawosławnej na jedyną słuszną i poprawną politycznie wówczas wiarę Kościoła katolickiego w pewnym stopniu przypomina czasy wypraw krzyżowych, a może nawet inkwizycję, kiedy buntowniczych prawosławnych Lew Sapiecha skazywał na śmierć. Jak ocenić działania Józafata Kunцewicza? Czy jego zmiana wiary z prawosławnej na katolicką pretendowała go do narzucania jej innym prawosławnym siłą? Czy głęboka wiara i poświęcenie sprawom religii predysponuje duchownego do gromadzenia majątku kościelnego i dbania głównie o dobra materialne? Gdzie zniknęła granica podziału pomiędzy władzą świecką a kościelną? Pytań może być wiele i na niektóre z nich spróbuję odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Wydaje się jednak, że to właśnie Jan Kunczyc, czyli późniejszy Józafat Kunцewicz, jest kolejnym ogniwem prowadzącym od Unii Brzeskiej w przyszłość, która z upływem czasu stała się naszą teraźniejszością. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 15, w którym opowiedziałem o wydarzeniach prowadzących do podpisania Unii Brzeskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 16 pod tytułem Unia, część 15.